Witam Was dzisiaj z późnorzymskich ruin znajdujących się obecnie w południowej Serbii. W tamtych czasach, kiedy budowano te monumentalne budowle tutaj, to było praktycznie centrum Imperium Rzymskiego. Centrum imperium, które wydawało się, że nigdy nie upadnie. A dzisiaj opowiem Wam o tym, jak to się stało, jakie koleje losu spowodowały, że Imperium Rzymskie zawaliło się, a te konkretne ruiny w południowej Serbii przestały istnieć na początku VII wieku, kiedy przybyli tutaj Słowianie. Zapraszam na odcinek o upadku Imperium Rzymskiego. Moim zdaniem początek końca Imperium Rzymskiego nastąpił już w 235 roku naszej ery. Wtedy to młody cesarz Aleksander Sewer po udanej kampanii na wschodzie skierował się na północny zachód, żeby tam przeciwstawić się kolejnemu zagrożeniu, jakim były najazdy germańskie. Nie zdążył doczekać się przybycia swoich wiernych legionów, które zwyciężyły z nim wojnę z Sasanidami na wschodzie, a ci legioniści, którzy zastali go tutaj w Galii, zamordowali cesarza. Zamordowali go dlatego, że nie podobała im się jego polityka. Polityka, która miała na celu ukrócenie nieco armii, która była nad wyraz rozbudowana w przeogromnym Imperium Rzymskim. Ponieważ oczywiście to wielkie państwo opierało się na sile legionów. Tylko że utrzymanie tak wielkiej, świetnie wyszkolonej, bardzo dobrze zaopatrzonej armii kosztowało ogromne środki. I to na dłuższą skalę było nie do utrzymania w sytuacji, kiedy imperium w II wieku naszej ery przestało prowadzić już rabunkową politykę, czyli podbijać cały czas nowe tereny. Za Trajana osiągnęło swój szczyt i teraz młody, ambitny cesarz, widząc, że nie da się tego utrzymać, chciał to ukrócić. Oczywiście legioniści nie rozumieli tego, widzieli to jako atak w ich żywotne interesy i zabili Aleksandra Sewera. Jego śmierć zaczyna okres upadku Cesarstwa Rzymskiego, ponieważ przez kolejne 50 lat będzie rządzić ponad 50 cesarzy lub uzurpatorów. Można ich zwać bardzo różnie, bo ich prawa do tronu były bardzo średnie. Praktycznie każdy rzymski generał, który miał za sobą jakąś większą siłę zbrojną, obwoływał się cesarzem, jego legioniści popierali go i w ten sposób myślał, że rządzi Imperium Rzymskim. Oczywiście 2 czy 3 innych cesarzy, podobnych jak on, też uważało siebie w tym samym czasie za cesarów, walczyli o między sobą, oczywiście były wojny wewnętrzne i na tym wszystkim korzystali oczywiście sąsiedzi Rzymu, ponieważ zarówno Germanie coraz łatwiej w tym momencie w III wieku penetrowali rzymski limes, tak samo na środkowym jego odcinku, na odcinku naddunajskim, Sarmaci bardzo chętnie zapuszczali się na tereny położone w głąb imperium, a na wschodzie nowe, potężne imperium, Imperium Sasanidów, które powstało na gruzach Imperium Partów, też zagarniało prowincje rzymskie, te leżące najdalej na wschodzie. I kiedy pod koniec III wieku Dioklecjan wreszcie uporządkował ten chaos, zjednoczył ziemię Cesarstwa Rzymskiego, to już nie były one tak duże jak na początku. Przez tą zawieruchę utracone zostały tereny Galii dalszej, tej za Renem. Została opuszczona Dacja, która na początku II wieku w tak wielkich, krwawych bojach została wywalczona na bardzo wojowniczych dakach. Teraz została już zupełnie odpuszczona, ponieważ napór Germanów i Sarmatów był nie do utrzymania na tym obszarze. Limes przesunął się na południe, na linię Dunaju, który jest potężną rzeką i który znacznie łatwiej było chronić niż wysunięte karpackie przyczółki. No i tak samo na wschodzie cesarstwo utraciło tereny najdalej wysunięte w północnej Mezopotamii, we wschodniej Syrii. Tam Sasanidzi zaczęli konsumować imperium. W ogóle pod koniec III wieku istniały 3 imperia. Było Imperium Galijskie, było Imperium to właściwe i Imperium, Cesarstwo Palmyry, rządzone w ogóle przez królową. Dioklecjan to wszystko uporządkował, zjednoczył
i wydawało się, że uczyni Rzym wielkim ponownie. Ale proces rozkładu tego wielkiego tworu był już na tyle zaawansowany, że jemu tak się tylko wydawało. On chciał odnowić Imperium Rzymskie pod egidą starych rzymskich bogów, w których wiara już nie była taka gorliwa jak jeszcze w wiekach przed naszą erą, czy za pierwszych cesarzy. Teraz on starał się właśnie odwołać do Jupitera, do Marsa. Chciał tą religię wskrzesić, rewitalizować i narzucić ją też wszystkim mieszkańcom imperium. Dlatego wydał edykt, który zakazywał innych kultów, szczególnie kultu manichejskiego i chrześcijańskiego, ponieważ te kulty były stosunkowo nowe, przyszły ze wschodu i prężnie rozwijały się na terenie imperium. I tak naprawdę bardzo wiele prześladowań chrześcijan, pięknie pokazywanych w filmach, na przykład o cesarzu Neronie, to tak naprawdę są prześladowania z okresu panowania Dioklecjana, kiedy tych chrześcijan było rzeczywiście dużo i kiedy te prześladowania były rzeczywiście krwawe. Tam lała się bardzo gęsto krew, palono kościoły, zabijano księży, biskupów itd. To właśnie był ten przełom III i początek IV wieku naszej ery. Dioklecjan też postanowił, że imperium jest zbyt duże dla jednego człowieka do rządzenia, dlatego wprowadził tetrarchię, czyli rząd 4 cezarów, którzy byli podzieleni na terenie całego imperium. Był jeden nadrzędny, ale każdy miał swój kawałek, którym miał bardziej efektywnie rządzić. I jeszcze za jego życia to funkcjonowało. Ale już jego następca, który kilka lat po jego odejściu od władzy, bo Dioklecjan był na tyle świadomym władcą, że przeszedł na emeryturę, nie czekał aż sam się wykolei, że tak powiem, że jego nieudolność fizyczna i umysłowa doprowadzi do upadku Rzymu. Zauważył, że jest chory, że jest stary i odszedł na emeryturę, a później do władzy doszedł Konstantyn, zwany Konstantynem Wielkim. I Konstantyn już na początku swoich rządów, mówimy tu o pierwszych dekadach IV wieku naszej ery, musiał mierzyć się z wojnami wewnętrznymi znowu, ponieważ tetrarchia przestała działać. Niektórzy cesarzy chcieli sami rządzić, nie być podległym Konstantynowi i on przez lata musiał prowadzić wojny wewnętrzne, co oczywiście było też na korzyść plemion ościennych, bo zarówno Germanie ci zachodni, jak i bardziej wschodni Goci z radością najeżdżali prowincje rzymskie za czasów jego panowania już. Konstantyn Wielki za swojego panowania dokonał 2 czynów, które będą miały idące w setki, a właściwie nawet tysiące lat konsekwencje. Po pierwsze, w 330 roku założył Konstantynopol. Miasto, które stanie się zalążkiem imperium, które będzie spadkobiercą Rzymu i które przetrwa ponad 1000 lat nad Bosforem. A drugim jego czynem było odwrócenie tendencji, którą wprowadził Dioklecjan. Mianowicie Konstantyn był przychylny chrześcijaństwu i wprowadził edykt nicejski, który był aktem tolerancji religijnej, a tak naprawdę był aktem dużej przychylności w stosunku do chrześcijan, ponieważ oni do tej pory byli grupą najbardziej prześladowaną na terenie całego imperium. A to, że nagle dostali publiczne, państwowe przyzwolenie na swój kult, spowodowało, że chrześcijaństwo jeszcze szybciej zaczęło rozprzestrzeniać się na terenie imperium. I kiedy Konstantyn umierał w 337 roku, na łożu swojej śmierci przyjął chrzest w obrządku co prawda ariańskim, ale jednak został pierwszym cesarzem rzymskim, który był chrześcijaninem. I teraz arianizm będzie przez kolejne 200 lat kolejną kością niezgody, jakby mało ich było na terenie całego imperium. Będą się tłuc katolicy z Arianami o to, którzy mają rację. Arianie po prostu uważać będą, że Trójca Święta to nie jest tak do końca, nie ma ona umocowania w Biblii i nie uznawali tak bardzo boskości Jezusa, jak uznawali to
typowi katolicy. I o tą delikatną tak naprawdę różnicę będzie się toczył krwawy spór na łonie Kościoła chrześcijańskiego przez kolejne 200 lat. Ale wracając do Rzymu. Konstantyn był kolejnym cesarzem, który tak naprawdę umocnił to imperium i wydawało się jeszcze za jego czasów, że może ono trwać wiecznie. Zresztą nazywano Rzym wiecznym miastem. Ale to miało się już rychło bardzo zmienić i to nawet nie tak bardzo z powodu Rzymian. Chociaż Rzym był naprawdę już bardzo mocno wycieńczony ekonomicznie. W okresie III wieku bardzo mocno psuto monetę, była wielka inflacja, próbowano to uregulować nakazami, próbowano wprowadzać sztywne ceny. Jak ekonomia przez kolejne tysiąclecia pokazała, wprowadzanie sztywnych cen i próba odgórnej regulacji ekonomii prowadzi do katastrofy zwykle. Tak samo było w Cesarstwie Rzymskim. Dopiero później wprowadzono nową monetę za Dioklecjana, solidy. Od tego mamy solidny, czyli nowy pieniądz, który znowu miał wartość i w którego ludzie znowu pokładali swoje zaufanie. Ale sam kryzys ekonomiczny nie został totalnie zażegnany i cesarstwo nie było już tak bogate jak wcześniej, szczególnie, że cały czas mówię o tym, było najeżdżane przez Germanów, którzy robili coraz chętniej, aż wreszcie Germanie stali się tylko małym problemem, bo wielki problem przybył z Dalekiego Wschodu. Oczywiście mowa tutaj o Hunach, którzy około 375 roku przekroczyli Dniepr i wkroczyli do Europy na nizinę zwaną później Niziną Węgierską. I spowodowało to niesamowity łańcuch wydarzeń, który tak naprawdę doprowadzi do zawalenia się Imperium Rzymskiego. Pierwszą oznaką tego najazdu była paniczna ucieczka Gotów, którzy w owym czasie mieli potężne państwo, w którym łączyli pod swoim panowaniem Sarmatów, Słowian oraz germańskich Gotów, ale oni zostali bardzo szybko pobici przez Hunów i teraz ta cała masa uciekła na południe Dunaju, na tereny Imperium Rzymskiego. Tam zostali początkowo bardzo umiarkowanie, przyjaźnie przyjęci, ale administracja rzymska była dla nich mało przychylna. Zostali przyjaźnie przyjęci przez cesarza, który uważał, że mogą się przydać w walce z Hunami. Jednak urzędnicy robili wiele nadużyć, nie dostarczano im kontyngentów żywności obiecanych przez cesarza i Goci wznieśli w 377 roku bunt przeciwko cesarstwu. Rok później pod Adrianopolem doszło do wielkiej bitwy, w której to po raz pierwszy w historii Imperium Rzymskiego cesarz ginie w bitwie z barbarzyńcami, w ogóle ginie w bitwie. Cesarz Walens został wtedy zabity przez Gotów i to oznaczało, że z imperium jest już coś nie tak, skoro nawet nie są w stanie w tak ważnej bitwie, w której dowodzi sam cesarz, wygrać z barbarzyńskim ludem, który co dopiero został pokonany we własnym domu i ucieka, jest tutaj imigrantami i po paru latach jest na tyle silny, żeby pokonać porządne legiony rzymskie i zabić samego cesarza. I właśnie ten najazd Hunów spowodował wielką migrację ludów germańskich na zachód. Na początku Hunowie byli taką egzotyczną atrakcją, którą nawet cesarze wykorzystywali do swoich porachunków. Później rządził Teodozjusz I Wielki. On chętnie najmował Hunów, żeby na przykład rozprawiać się z innymi uzurpatorami na terenie Cesarstwa Rzymskiego. Ale kiedy na przełomie IV i V wieku Hunowie z tych nadkaspijskich stepów, ze stepów nad Morzem Czarnym uderzyli na południe, zrobili wielki rajd aż po Mezopotamię, tam dostali łupnia od Sasanidów i wrócili na północ, wrócili przez Kaukaz i postanowili, że przenoszą się bardziej na zachód, na tereny bliższe Rzymowi, bo imperium jest znacznie łatwiejszym kąskiem niż silne imperium Sasanidów. I to spowodowało, ten drugi, jeszcze większy napływ Hunów spowodował, że mnogie ludy germańskie postanowiły opuścić swoje siedziby, które rozciągały się mniej więcej od Buga na wschodzie po Ren na zachodzie i od Dunaju na południu po Skandynawię na północy. Postanowili uciekać na teren Imperium Rzymskiego, szczególnie, że Rzymianie traktowali ich umiarkowanie przychylnie, ponieważ
Hunowie byli znacznie gorszym zagrożeniem, więc pomyśleli sobie, dobra, przyjmiemy tych Germanów, może uda nam się ich zlatynizować i razem jakoś odeprzemy atak Hunów. Między innymi takim ludem, który opuścił swoje wcześniejsze siedziby, byli Wandalowie. Oni mieszkali na terenie Polski i w 406 roku przekroczyli Ren, przenieśli się do Galii i później stopniowo wędrowali dalej, aż dotarli do Afryki. Zresztą o historii Wandalów opowiadam w innym odcinku, którego link znajdziecie w opisie. Początek V wieku to był już nieodwracalny rozłam na wschód i zachód. Na wschodzie rządził cesarz Arkadiusz, na zachodzie Honoriusz i Wizygoci dali się bardzo mocno we znaki Rzymianom. To, co zrobili Goci kilka dekad wcześniej pod Adrianopolem, to był pikuś. Teraz Wizygoci pod wodzą Alaryka złupili Rzym. W 410 roku padło wieczne miasto po raz pierwszy od 800 lat. I to był kolosalny cios na świadomości w ogóle rzymskiej, jak i na rzymskiej państwowości. Ale też niech pokaże cesarz Honoriusz, jak on podszedł do tego tematu. Cesarz Honoriusz był wodzem, który w ogóle nie interesował się sprawami wojskowości. Podobno uwielbiał hodowlę drobiu i miał swojego ulubionego koguta, którego nazywał Rzym. Podobno doniesiono mu, cesarzu, Rzym zginął. On zaczął płakać, bo myślał, że chodzi o jego ukochanego koguta, a tak naprawdę chodziło o wieczne miasto. Ile w tym jest prawdy, nie wiadomo, ale faktem jest, że cesarz ten nic nie zrobił, żeby powstrzymać upadek zachodniej części imperium. To za jego czasów została porzucona Brytania, ogromna prowincja, która z wielkim trudem przecież 400 lat wcześniej została wywalczona na plemionach celtyckich. Za jego czasów też córka cesarska została wydana za wodza Germanów, więc to było też bardzo deprecjonujące. I tak naprawdę działo się coraz gorzej. Galia stopniowo stawała się siedliskiem Germanów, a przelewali się też oni przez Pireneje i zajmowali położoną bardziej na południe Hiszpanię. Czyli dwie prowincje, które do tej pory były dosyć bezpieczne i które zapewniały przychody Cesarstwu Zachodniemu, teraz stały się siedliskiem Germanów. Po nim było już tylko gorzej. 6-letni Walentynian III, kiedy objął tron, oczywiście nie rządził sam. Rządziła jego matka Galia Placydia oraz dowódca wojskowy Aecjusz. Aecjusz był tym, który jako ostatni starał się bronić Rzym przed barbarzyńcami i udało mu się to całkiem nieźle, ponieważ kiedy w 451 roku Attyla, największy z wodzów chuńskich, zorganizował fenomenalną kampanię, która miała na celu wreszcie zakończyć żywot zachodniej części Imperium Rzymskiego, to Aecjusz był tym, który na polach katalaunijskich stanął naprzeciwko wielkiej chuńskiej armii. I teraz tak, po jednej stronie spotkali się Hunowie, wraz z nimi Gepidowie, Ostrogoci, Alanowie, być może również posiłki słowiańskie, ponieważ w tamtym czasie Słowianie zajmujący tereny północnej Ukrainy byli pod chuńskim panowaniem. Po drugiej stronie mamy Aecjusza, Wizygotów, Franków i również Alanów, z tym, że ich lojalność była pod znakiem zapytania. Dochodzi na polach katalaunijskich do kolosalnej bitwy, w której to Hunowie zostają przez Aecjusza i przez głównie jego wizygockich sojuszników wreszcie pokonani. I tą falę Chuńskiego Zalewu wreszcie zatrzymuje. Attyla po paru latach umiera i po dekadzie już praktycznie nie będzie słychać o Hunach. Ale to, co Hunowie zrobili, czyli to przepchnięcie ludów germańskich na tereny imperium, to będzie już nieodwracalne. Ci Germanie nie wrócą później do swoich pierwotnych siedzib, a w tym momencie, w połowie V wieku, mamy już taką sytuację, że Galia jest zasiedlona przez Franków, południowa Galia to są Wizygoci, którzy coraz bardziej przelewają się do Hiszpanii. W Hiszpanii mamy Swebów, a w północnej Afryce, w prowincji, która była do tej pory najbezpieczniejsza z wszystkich, dostarczała
ciągłe zapasy zboża do Italii, mamy Wandalów, którzy tutaj będą przez kolejne 100 lat rządzić i którzy też będą mieli na celu podbicie Rzymu. Więc odpadają wszystkie prowincje, które są istotne, zostaje Italia, zostaje cesarz, który tak naprawdę jest nominalnie uznawany przez tych germańskich wodzów, ale jego władza jest praktycznie tylko nominalna. Tak naprawdę ci Germanie wszyscy nie mieli na celu zdeptania Imperium Rzymskiego. Dla nich Imperium Rzymskie było czymś wspaniałym, czymś, co oni też chcieli posiadać. Mieli wielki kompleks w stosunku do Rzymian. Oni starali się ich naśladować, starali się przyjmować rzymskie obyczaje, ubierać się na sposób rzymski, nosić rzymskie fryzury. Po prostu byli pod wielkim kulturalnym wpływem tego tworu. Ale że był on w tym momencie już tylko fikcją, tylko czymś podpartym bardzo cienkimi patykami, no to już inna sprawa. I wreszcie mamy rok 476. Ostatni cesarz rzymski, Romulus Augustulus, zostaje obalony przez wodza germańskiego Odoakara, który detronizuje go, wysyła go na honorową emeryturę do pięknej willi pod Neapolem i sam zajmuje całą Italię i uznaje się ciągle za kontynuatora Rzymu. Uważa się za rzymskiego patrycjusza, uznaje cesarza wschodnio-rzymskiego Zenona, ale tak naprawdę już zachodniego Rzymu nigdy więcej nie będzie i w ten oto sposób kończy się również epoka zwana starożytnością. Teraz te germańskie ludy, które zalały te dawne prowincje rzymskie, będą już rządzić się w nowy sposób. Teraz dominować będzie też chrześcijaństwo i to spowoduje, że nastąpi zupełnie nowa epoka, epoka średniowiecza, która przez pierwsze wieki tak naprawdę była sporym cofnięciem cywilizacyjnym Europy, bo to, co działo się w wieku VI czy VII, było znacznie bardziej do tyłu w stosunku do tego, co działo się w Imperium Rzymskim, na przykład w wieku II. Porównajcie sobie chociażby zabytki z II wieku, a z VII wieku naszej ery. Z VII wieku praktycznie nie ma wspaniałych zabytków. Trochę w Hiszpanii, trochę w Galii. Bardzo mało budowano wtedy monumentalnych budowli w stosunku do 500 lat wcześniej Imperium Rzymskiego. Tak samo jeżeli chodzi o zabytki piśmiennictwa czy jakieś obrazy, tego praktycznie też nie ma. No, kultura bardzo mocno zamarła. Dopiero później renesans karoliński w IX wieku spowoduje nieco odrodzenie kultury na terenie Europy Zachodniej, a wcześniej to było po prostu czyste barbarzyństwo. Oczywiście Imperium Rzymskie przetrwa na wschodzie i ci Bizantyjczycy, zwani przez nas w ten sposób, dla odróżnienia od Cesarstwa Rzymskiego, będą do samego końca uważać się za Rzymian. Będzie to dla nich Cesarstwo Romejów, czyli właśnie Rzymian, i do końca też będą pretendować do tego, że te tereny na zachodzie powinny należeć do nich, choć nigdy poza czasami Justyniana w VI wieku nie uda im się zrobić żadnej znaczącej rekonkwisty na zachodzie. No i wreszcie mamy początek VII wieku. Tutaj właśnie w południowej Serbii rozgaszczają się Słowianie, Serbowie właśnie, którzy od tego już czasu do dzisiaj zamieszkują tę ziemię i upada to rzymskie osiedle, w którym dzisiaj się znajduje. Pozostają piękne ruiny późnorzymskie, jak widać, i one tutaj przetrwały, można je fajnie oglądać w stanie bardzo mocno nienaruszonym. A korzystając z okazji, chciałbym Wam również bardzo serdecznie podziękować za wsparcie naszego kanału, za 50 000 subskrypcji, za wspieranie nas finansowo podczas zrzutek i nie tylko. To dzięki Wam jest możliwe nagrywanie przez nas wysokiej jakości materiałów, które robimy dla Waszej i naszej radości. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku.